Cześć! O tym, że życie polskiego przedsiębiorcy to nie jest bułka z masłem, akurat Was nie muszę przekonywać. Jest rok 2022, a wraz z nim przedsiębiorcy otrzymują od państwa śmierdzący prezent noworoczny. Oglądajcie, aby dowiedzieć się, czym jest podatek minimalny. Drodzy przedsiębiorcy, od 2022 roku, jeżeli Wasza firma zamiast przynosić kokosy, przynosi stratę, to jest Wasza wina i będziecie musieli za to zapłacić. Co będziecie płacić? Nowy podatek! Rząd nazywa to podatkiem minimalnym, ja pozwólcie, że będę nazywał to łajzowatym. A więc, jeżeli zamiast zarabiać Wasza firma przynosi straty, to od wysokości tych strat zapłacicie podatek, czyli łajzowate. Czegoś nie rozumiecie? Dotychczas, jeżeli nie zarabialiście, to nie płaciliście podatków, w związku z tym do państwowej kasy nie wpływały pieniądze. Teraz, jeżeli nie zarabiacie, to płacicie łajzowate i do kasy państwa wpływają pieniądze. Proste? Oczywiście zamysł łajzowatego był szlachetny, jak większość pomysłów generowanych przez polskich polityków wszystkich opcji, którzy, jak wiemy, są specjalistami od prowadzenia biznesu. Oni tylko poświęcają się dla naszego dobra, zasiadając w parlamencie, zamiast podbijać świat na czele swoich korporacji. I to właśnie te światowe korporacje, które drenują kieszenie milionów Polaków i wyprowadzają zyski za granicę, miały być płatnikami łajzowatego. Niestety, trochę nie wyszło i ustawodawca zapomniał ograniczyć te przepisy do największych firm. W rezultacie łajzowate zapłaci każdy, kto zamiast zysków generuje straty. Aby być zobowiązanym do zapłaty łajzowatego, musicie m.in. prowadzić spółkę. A przecież właśnie do rejestracji spółek namawiają Was rządzący, reformując podatki dla samozatrudnionych. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, to łajzowate zapłacą spółki, które ponoszą straty z przychodów innych niż zyski kapitałowe lub wykazują niski, taki do 1% wskaźnik dochodowości. Jak się domyślacie, wzór na łajzowate jest na tyle prosty, że wystarczy do jego obliczenia podstawić dwa matematyczne wzory określone w ustawie, a do podstawy opodatkowania wchodzić będą nie tylko przychody, ale także wydatki. Jeżeli to już mamy, to wystarczy jedynie określić, które koszty wejdą do podstawy opodatkowania w części, które w całości, a które wcale. Stawka podatku to 10% liczone od podstawy, a podstawą jest suma kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów innych niż zysków kapitałowych oraz 10% nadmiernych płatności do podmiotów z Wami powiązanych, gdy na przykład nabywacie od nich usługi niematerialne. Nadal czegoś nie rozumiecie? Podatek nie będzie jednak dotyczył m.in. spółek, które rozpoczynają działalność, przedsiębiorstw finansowych, podmiotów, które uzyskały przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym, czy też podmiotów, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które na dodatek nie posiadają udziałów, akcji, jednostek uczestnictwa w innych podmiotach. Jest też kilka innych, równie nieskomplikowanych wyłączeń w ustawie. Jeżeli chcecie się upewnić, czy łajzowate będzie Was dotyczyć, w jakim zakresie, czy i kiedy je zapłacicie, polecam skonsultować się z Waszym księgowym. Albo najlepiej od razu z księgowym, lekarzem lub farmaceutą, bo prowadzenie biznesu może zagrażać Waszemu życiu lub zdrowiu.